Zabójstwo pod narożnikiem. Anna miała 22 lata, Robert 25. Studiowali na Wrocławskiej Akademii Rolniczej. 27 sierpnia 1997 roku ich częściowo obnażone ciała w znacznym stanie rozkładu znaleziono pod szczytem Narożnik w Górach Stołowych w Parku Narodowym. Ten smutny fakt zainspirował mnie do napisania powieści pod tytułem Wenus umiera. W dzisiejszym odcinku jednak skupię się nie na książce, ale na tym, jak było naprawdę. A tego tak naprawdę to nie wie nikt. Co wobec tego wiemy? Anna i Robert mieli wakacje. Po spływie kajakowym na Mazurach wrócili do rodziców dziewczyny na Śląsk, a stamtąd pociągiem udali się do Międzylesia, do rodziców chłopaka. 15 sierpnia ojciec Roberta odwiózł samochodem parę do miejscowości Różanka pod Międzylesiem. Tam Anna i Robert weszli na szlak wiodący przez Góry Bystrzyckie. Ich celem był Karłów, gdzie planowali dołączyć do obozu z ludźmi ze swojej uczelni. Noc z 15 na 16 sierpnia spędzili na szlaku pod namiotem w okolicach schroniska Jagodna w górach. Następną już na kempingu w Dusznikach. Rankiem Anna zatelefonowała z budki do matki. Po raz ostatni. Po tym telefonie weszli na szlak. Tym razem już w Górach Stołowych. I kontakt z nimi się na zawsze urwał. Na obóz w Karłowie nie dotarli. To dlaczego na zawsze w wielu aspektach pozostało zagadką. Co wobec tego się stało? Wiadomo, że po tym jak para nie dotarła na obóz, zaniepokojeni rodzice rozpoczęli poszukiwania. Początkowo strażnicy leśni z Parku Narodowego Gór Stołowych przeczesywali teren u podnóża Góry Narożnik, założywszy, że studenci mogli spaść ze skał. Szczyt omijali. Rodzice w tym czasie rozpytywali w okolicy, wreszcie zawiadomili Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pierwszego dnia nie natrafili na żaden ślad. Drugiego, czyli 27 sierpnia po południu, natrafili na zapach rozkładających się ciał, a po nim na zwłoki kobiety i mężczyzny. Nie było wątpliwości co do personaliów. Annę i Roberta rozpoznał kierownik obozu, na który się wybierali. Ciała leżały w pobliżu szczytu Narożnik, kilkadziesiąt metrów od szlaku, poniżej skał. To teren komendy rejonowej policji w Nowej Rudzie w tamtym czasie. Niemniej na miejsce pofatygował się osobiście komendant wojewódzki policji z Wałbrzycha, aby kierować działania. Zmrok te działania jednak bardzo szybko przerwał. Oględzin nie dokończono. Pies tropiący zgubił ślad. Ciała nocą przewieziono do prosektorium. Rankiem zostaje powołana kilkunastoosobowa grupa dochodzeniowo-śledcza złożona z policjantów różnych wydziałów, głównie Komendy Wojewódzkiej i Rejonowej Policji w Wałbrzychu oraz komend rejonowych w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie. Kierowanie grupą objął Janusz Bartkiewicz. Pierwsze przypuszczenia sugerowały rabunkowy charakter zbrodni, ale łącznie z motywem seksualnym z uwagi na częściowe obnażenie ciał. A to już nie było typowe dla... Niebawem okazało się, że studenci zginęli od broni palnej. To sprawiło, że teren narożnika został raz jeszcze bardzo dokładnie przeszukany. Kawałek po kawałku z użyciem pożyczonego wykrywacza metalu, chociaż to bardzo trudny teren do takich działań. Las, skały, góry. Ale efektem było znalezienie łuski i 3 pocisków. 2 pozostałych łusek nie było, a to oznaczało, że mógł zabrać je morderca
lub mordercy. Nie było wątpliwości, że to zabójstwo. Badanie zwłok i pierwsza ekspertyza balistyczna przyniosła nowe ustalenia. Zabójca strzelał w głowę chłopaka od tyłu i z boku z odległości zaledwie 40 cm. Bronią był prawdopodobnie czeski pistolet CZ bez tłumika. Śmierć Robertowi przyniósł dopiero drugi strzał. Pocisk przeszedł przez czaszkę, wyszedł nad lewym okiem i wbił się w ziemię. Dziewczyna została zastrzelona kilkanaście metrów dalej. Umarła od strzału w czoło, nad prawą skronią. Czyli było wiadomo, że to typowa egzekucja. Dalsze ustalenia i ekspertyzy pozwoliły przyjąć następującą wersję. Zabójca na pewno jest fachowcem. Ma obycie z bronią. Zabija z zimną krwią, czyli nie ma mowy o przypadku. Pojawiają się nowe fakty. Rzucają światło na to, co mogło się zdarzyć feralnego 17 sierpnia, bo wiadomo już, że to właśnie tego dnia studenci zostali pod narożnikiem zamordowani. Buty dziewczyny zostają odnalezione pod skałą, ukryte. Kilometr od miejsca znalezienia zwłok śledczy trafiają na plecaki ofiar. Plecaki są rozcięte nożem i zakrwawione. Śledczy odnajdują również buty chłopaka. Ktoś związał je ze sobą sznurówkami, a potem porzucił lub też zgubił. W żmudnych poszukiwaniach śledczy docierają ponadto do pozostałych rzeczy należących do zamordowanych studentów. Są to rozrzucone w lesie namiot, karimata, ubrania, chlebak. Brakuje jednak aparatu fotograficznego. Nie ma też klisz. A wiadomo, że Anna robiła dużo zdjęć, bo góry i fotografia były jej ogromną pasją. Brak też pamiętnika dziewczyny, paszportu i zegarka z grawerunkiem. Znalezisko wskazuje to, jak przemieszczali się sprawcy. Ich trasa sugeruje, że wybrali stary szlak. Tego szlaku nie ma już na mapach. Stąd przypuszczenie śledczych, że mogli to zrobić miejscowi lub też ktoś, kto bardzo dobrze zna te okolice. A te okolice to góry, park narodowy, skały, las, teren trudny. Podejrzenia padają w pierwszej linii na kłusowników, ale także mowa jest o poszukiwaczach skarbów, właściwie militariów z okresu II wojny światowej. Nie jest bowiem tajemnicą, że Niemcy w ostatnich dniach wojny pozostawili wiele skrytek w tamtych okolicach. I w związku z tym w tych górach ciągle kręcą się amatorzy tych skrytek. Pojawiają się kolejni świadkowie. Okazuje się, że ktoś słyszał przeraźliwy krzyk oraz strzały. Huk został wzięty jednak przez świadków za polowanie myśliwych lub kłusowników. Ale te zeznania pozwalają przyjąć dokładny, co do minuty, czas zbrodni. Z poczynionych przez pierwsze tygodnie ustaleń zaczyna wyłaniać się następujący scenariusz. Morderca strzelił w tył głowy klęczącego Roberta, potem dobił go drugim strzałem w głowę. Dziewczyna zaczęła krzyczeć i prawdopodobnie równocześnie uciekać. Sprawca lub też osoba albo inne osoby na miejscu ją dogoniły. Możliwe, że dziewczyna upadła albo została obezwładniona. Wiadomo na pewno, że kiedy zabójca strzelił, leżała. Sprawca lub sprawcy po zabójstwie zabrali 2 łuski, trzeciej nie znaleźli. Ofiarą zdjęli buty i skarpetki. Opuścili spodnie do kolan Robertowi, Annie zdjęli getry. Sprawca lub też sprawcy zabrali plecaki, buty, drobiazgi i oddalili się nieuczęszczanym starym szlakiem. Najpierw ukryli buty dziewczyny, potem kilometr od miejsca zabójstwa porzucili część zrabowanych rzeczy, rozcinając wcześniej plecaki nożem. Ustalenia operacyjne tymczasem dały pewne kolejne wyniki, bowiem okazało się, że w Dusznikach, w pobliżu hotelu Trapper, przed wyjściem zamordowanych na szlak, para była widziana w towarzystwie jakiegoś tajemniczego blondyna. Mimo sporządzenia portretu pamięciowego i publikacji jego w mediach nie udało się z całą pewnością ustalić, kim był ten człowiek i czy w ogóle miał związek z zabójstwem.
przynajmniej na tamtym etapie. Natomiast z relacji świadków wynikało, że ten człowiek zachowywał się tak, jakby znał się z zamordowanymi. Wciąż jednak nie było najważniejszego w tego typu sprawach – motywu. Dlaczego ich zastrzelono? Motyw seksualny zbrodni odrzucono. Wiadomo było, że był pozorowany. Podwójne zabójstwo dla rabunku, aparatu fotograficznego, zegarka i kilku mało wartościowych drobiazgów było jednak mało prawdopodobne. Tym bardziej, że było to zabójstwo z użyciem broni palnej. Natomiast pochodzenie broni zaczęło śledczym nasuwać pewne hipotezy. Pistolet był stary. Pochodził sprzed II wojny światowej i studentów mógł zamordować faktycznie jakiś miejscowy kłusownik, bo w tamtych górach tacy działali, często właśnie zabijając zwierzęta ze starej broni pozyskiwanej ze skrytek. Po niemieckich skrytek. Tylko dlaczego kłusownik miałby zabijać dwójkę niczemu niewinnych studentów? Dla taniego aparatu, zegarka i pamiętnika dziewczyny? Nonsens. Mało prawdopodobne było również jakieś typowe, przypadkowe zabójstwo. Przypadkowe zabójstwa są przecież niezmierną rzadkością. Tym bardziej, że było to zabójstwo podwójne. I dlaczego sprawca lub sprawcy chcieli podsunąć wersję z seksualnym motywem zbrodni? Żeby ich zmylić. Ale to oznaczało, że to nie mogło być przypadkowe zabójstwo. Morderca lub mordercy działali na zimno, kalkulowali, niczym typowy zabójca zorganizowany. Tak zresztą mówił portret psychologiczny, jaki wtedy sporządzono. To podsunęło kolejną wersję śledczą, która zakładała, że Robert był fizycznie podobny do zamieszanego w inne przestępstwa narkotykowe w tamtych okolicach studenta. Para być może mogła zostać zamordowana faktycznie przez pomyłkę w wyniku porachunków z grupą przestępczą, z dealerem amfetaminy, za którego został wzięty Robert. Ta wersja po zweryfikowaniu została jednak odrzucona. Następna zakładała zabójstwo z miłości. Podejrzanym był poprzedni chłopak Anny, z którym dziewczyna rozstała się przed nawiązaniem relacji z Robertem. Był to leśnik, starszy od niej, ale nie miejscowy. Podał alibi, które zostało przez śledczych przyjęte. Przyjęte niestety bez weryfikacji. Przy okazji okazało się, że w tamtym śledztwie zostało popełnione znacznie więcej błędów. Już na etapie pierwszych oględzin na miejscu odnalezienia ciał było za dużo ludzi. Możliwe, że jakieś ślady uległy zatarciu. Na pewno nie udało się zabezpieczyć materiału DNA z butelki znalezionej przy plecakach zamordowanych. Po dotarciu na miejsce zbrodni policjantów z grupy operacyjnej i pierwszych czynnościach rozwiązano obóz studentów, na który szli Anna i Robert. W związku z czym jego uczestnicy zostali przesłuchani dopiero miesiąc po wszystkim. Miesiąc to długo. W międzyczasie sprawdzana była hipoteza zakładająca, że mordu dokonał ukrywający się w górach niezidentyfikowany, dziwnie zachowujący się włóczęga. Zasadzka na niego się nie udała, nie został zatrzymany też potem, a kiedy wreszcie wiadomo było w ogóle, kto jest tym człowiekiem, okazało się, że to obywatel Czech. Tajemniczy włóczęga uciekł na czeską stronę, tam został przez Czechów wreszcie przesłuchany pobieżnie i wypuszczony nawet bez przesłuchania. I ta wersja również na zawsze pozostała nie do końca zweryfikowana. Kolejna zakładała udział w zbrodni pewnego przemytnika i handlarza bronią z pobliskiego Nachodu, czyli miasteczka przygranicznego w Czechach. Prokurator uznał jednak, że przesłuchany pobieżnie wcześniej przez czeską policję włóczęga z Czech i handlarz bronią to ta sama osoba. Prowadzący sprawę Janusz Bartkiewicz nigdy nie zgodził się z taką wersją. Tym niemniej sprawa handlarza bronią przemytnika z Nachodu również nigdy nie została na okoliczność zabójstwa nawet sprawdzona i kolejna hipoteza nie została zweryfikowana. Kilka miesięcy po zabójstwie ktoś jednak dostrzegł pewne analogie pomiędzy zabójstwem pod narożnikiem a zbrodnią na pewnym małżeństwie w Bieszczadach z lat 70. Okazało się, że zabójca tamtego małżeństwa od 2 lat był już na wolności
i mieszka w Rzeszowie. Policjanci złożyli temu człowiekowi wizytę, podczas której, co ciekawe, znaleźli rozłożoną na stole w jego mieszkaniu mapę gór stołowych w Rzeszowie. Podejrzewany był zaskoczony, ale wytłumaczył, że słyszał w mediach o tym zabójstwie i sprawdzał, gdzie do niego doszło, gdzie ono miało miejsce. Na czas zabójstwa pod Narożnikiem miał też alibi. To alibi okazało się za jakiś czas, chroniło go, jeśli chodziło o dzień zabójstwa, czyli niedzielę, ale nie wiadomo było, gdzie był, co robił w piątek, w sobotę i w pozostałe dni przed zabójstwem. Mało tego, ustalono, że ten człowiek odbywał służbę wojskową w jednostce w pobliskim Płocku, a zatem śledczy chcieli przyjrzeć się tej wersji bliżej. Wiadomo było przecież, że morderca znał tamte góry. A to jednak nie wystarczyło dla zwierzchników prowadzących sprawę. Nie dali zgody na dalsze czynności z tamtym człowiekiem. Łącznie przesłuchano kilkaset osób i sukcesywnie wykluczano kolejne hipotezy. Częściowo te czynności coś dały, bo na przykład udało się ustalić odciski palców prawdopodobnie należące do sprawców. Ustalono, że najprawdopodobniej sprawców było 3, z czego 2 strzelało. Nic ta informacja jednak nie wnosiła do sprawy. Rok po zabójstwie prokurator umorzył sprawę z powodu niewykrycia sprawcy lub sprawców, których, a także motywu nie udało się zidentyfikować. Sprawa stała się jednak dość głośna medialnie z czasem. Zabójstwo pod Narożnikiem było tematem jednego z odcinków programów pana Michała Fajbusiewicza 997 i po jego emisji 4 lata po zabójstwie pojawiły się nowe fakty. Podinspektor Janusz Bartkiewicz wrócił do sprawy po pewnym telefonie. Udało się w tamtym czasie rozpracować wspomnianych obecnych w górach wcześniej w czasie zabójstwa poszukiwaczy militariów z okresu II wojny światowej. Wielu z nich miało faszystowskie poglądy. Kiedy w mediach zostało po raz pierwszy upublicznione, że Rudolf Hess popełnił samobójstwo w więzieniu w Szpandau dokładnie 17 sierpnia 1987 roku, podinspektor Bartkiewicz zaczął łączyć fakty. 17 sierpnia Anna i Robert zostali zamordowani 17 sierpnia, tyle tylko, że w 10. rocznicę śmierci wielkiego nazisty, formalnie 3. osoby w III Rzeszy, po Adolfie Hitlerze i Hermanie Göringu. W górach, gdzie obozowały szemrane grupy osób o faszystowskich poglądach, poszukujących militariów z okresu II wojny światowej, dokładnie w 10. rocznicę śmierci. Może to był przypadek, ale kolejne fakty zaczęły składać się w pewien ciąg poszlak. Okrągła rocznica śmierci nazisty, zamordowany chłopak z włosami jak hippies, zabójstwo w pobliżu skały przypominającej trupią czaszkę. Dokładnie rok po zabójstwie w Dusznikach odbyło się spotkanie neonazistów z całej Europy. Sympatycy Rudolfa Hessa wieczorami wychodzili na ulice miasteczka z pochodniami, wznosili publicznie hitlerowskie gesty, a wcześniej obozowali w lesie, palili ogniska, poszukiwali potajemnie militariów z okresów II wojny światowej. Tymczasem według pierwszych ekspertyz użyta do zabójstwa broń, wprawdzie w produkcji czeskiej, jednak stanowiła wyposażenie niektórych żołnierzy Wehrmachtu. No i aparat. Annie i Robertowi sprawcy zabrali aparat fotograficzny. I wszystkie klisze. Dlaczego? Po co? Aby go sprzedać? Aparat tak, ale klisze? Możliwe, że wraz z zegarkiem aparat był najbardziej wartościową rzeczą, jaką im zrabowano. Motyw rabunkowy był bez sensu. Co zatem stało się dokładnie w 10. rocznicę śmierci idola neofaszystów, co zamordowani widzieli w górach, w lesie, gdzie obozowali sympatycy Hessa i spółki, co być może sfotografowali, zanim zastrzelono ich z broni używanej przez nazistów. I co Anna napisała w swoim pamiętniku tak istotnego dla morderców, że zarabowano również i jej pamiętnik.
zwykły zeszyt z powklejanymi zdjęciami z wypraw w góry? Niebawem ustalono, że jedna z takich rozpracowanych grup w rejonie Szczelińca, Radkowa oraz właśnie Narożnika, właśnie tamtego lata, kiedy zastrzelono studentów, dokonała odkrycia skrytek z niemieckimi mapami, mundurami oraz bronią i amunicją. Śledczy dotarli do świadka, który widział te artefakty. Ten człowiek zadzwonił do Janusza Bartkiewicza. Był to właściciel ośrodka wypoczynkowego, u którego ta grupa się zatrzymała. Był emerytowanym milicjantem. Zeznał, że neonazistów było 5. Zniknęli stamtąd zaraz po zabójstwie. Nigdy już się u niego nie pojawili. Chociaż wcześniej przyjeżdżali corocznie. Człowiek ten zeznał także, że podsłuchał rozmowę, w której padło sformułowanie, że są w tamtym rejonie spaleni. Ten człowiek widział też amunicję wykopaną przez tych ludzi w górach. Była skorodowana. Oczywiście miała prawo być. Minęło ponad pół wieku. Pojawiło się pytanie, dlaczego poszukiwacze takich skarbów w tamtych górach byli już spaleni. Tego nie było wiadomo, ale kolejna poszlaka to tak zwana skalna czaszka. Znajduje się pomiędzy Dusznikami a Karłowem w pobliżu szlaku, którym wędrowali Anna i Robert. Na starych niemieckich mapach jej nazwa lub nazwa całej góry to Totenkopf, czyli po niemiecku trupia czaszka lub też oka bardzo przypomina gigantyczny znak noszony na czapkach przez SS-manów. Domysły? A może ciąg poszlak, który zaczyna składać się w coraz bardziej wiarygodny? Co jeśli Anna z Robertem nie zrobili neofaszystom jakichś kompromitujących zdjęć lub nie byli świadkami czegoś kompromitującego tych ludzi? Ale w świetle tych faktów mogli zostać zupełnie przypadkowymi ofiarami. Jednak to mogło być przypadkowe zabójstwo. Taka hipoteza wcześniej nie była brana pod uwagę, ale bezbronna dziewczyna, długowłosy chłopak o wyglądzie hipisa, w górach, w miejscu, gdzie obozują neonaziści, w świetle tych wszystkich faktów mogli zostać zastrzeleni przez takich ludzi w jakimś takim makabrycznym, niemal rytualnym hołdzie dla wielkiego idola neofaszystów Hessa. Tej wersji nigdy z różnych przyczyn nie udało się do końca sprawdzić. Nie udało się dlatego, że w 2003 roku sprawa została zamknięta. Podjęto decyzję o ostatecznym zamknięciu tej sprawy. Prowadzący ją, pan Bartkiewicz, rok później przeszedł na emeryturę. I od tamtego czasu to zabójstwo stało się dla niego tak zwaną cold case. Wciąż nierozwiązaną przez kolejne lata. Prowadząc blog, starał się przez lata zainteresować sprawą odbiorców, znaleźć morderców. I to między innymi dzięki temu ustalono, że podawany wcześniej do publicznej wiadomości numer poszukiwanego aparatu fotograficznego Anny nie był prawidłowy. Na ten błąd zwrócił uwagę jeden z czytelników blogu pana Bartkiewicza, który znał się na fotografii i stało się to kilka lat po zabójstwie. Wszystkie poszukiwania aparatów wcześniej były bezcelowe. Szukano nie tego aparatu. I wszystkie aparaty, które gdzieś wypłynęły, miały inne numery, nie były brane pod uwagę. Po przejściu na emeryturę pan Bartkiewicz wielokrotnie zresztą wypowiadał się na temat śledztwa i zbrodni. Wypowiadał się w chłodnym tonie. Podkreślał, że był bliski wykrycia sprawców, a jednak przełożeni zamknęli jego śledztwo, ponieważ ta sprawa wciąż psuła policyjne statystyki, będąc przez lata niewykrytą. Tak, było tam sporo błędów, ale one pojawiają się zawsze. Nie ma idealnego śledztwa. Dla policjantów zresztą nie był to dobry czas na takie śledztwo. Wraz z reformą administracyjną Komenda Wojewódzka Policji w Wałbrzychu została zlikwidowana i zredukowana z Komendy Wojewódzkiej. Wielu policjantów odeszło wtedy na emeryturę. Inni przenieśli się do innych komend, tak jak Janusz Bartkiewicz do Wrocławia. Rozmawiałem z tym człowiekiem. Gdyby nie on, moja powieść oparta na tamtej historii pod tytułem Wenus umiera, nigdy by nie powstała.
I z pewnością nie byłaby taka, jak jest. Jaka jest, to możecie ocenić wy. Ale jedno wiem na pewno. Pan Bartkiewicz to człowiek, który nie pozwolił zapomnieć o tamtej zbrodni i nie przestał wierzyć, że prawda kiedyś zostanie odkryta. I właśnie dlatego takie słowa umieściłem na początku mojej książki. Opublikowałem ją w lutym 2021 roku, kilka miesięcy po tym, jak za sprawą Wrocławskiej Gazety Wyborczej pojawiły się doniesienia, że we wsi Trzebieszowice na ziemi kłodzkiej podczas likwidacji plantacji marihuany prowadzonej przez Marka P. wśród zabezpieczonych 39 jednostek nielegalnej broni znaleziono podobną tę, z której zginęli Anna i Robert. No, to miał być przełom w śledztwie. Do tego przełomu jednak nie doszło. Przeprowadzone ekspertyzy jednoznacznie nie potwierdziły związku znalezionej broni z zabójstwem w 1997 roku. W Trzebieszowicach broń była bardzo skorodowana. To mogło utrudnić lub nawet uniemożliwić jej identyfikację. Amunicja, z której 23 lata wcześniej zastrzelono Annę i Roberta, też była zardzewiała. Zardzewiałą amunicję widział też świadek. Kolejne ekspertyzy znalezionych pod narożnikiem łusek i pocisków wykazały ponadto, że tak naprawdę nie wiadomo na pewno, z jakiej broni strzelano. Biegły wskazał 5 jednostek. Tak, w tym także czeską broń wykorzystywaną przez faszystów oraz niemiecki pistolet. Pewne światło na sprawę z narożnika rzuciło kolejne zabójstwo, tym razem w 2022 roku, w Kudowie-Zdroju. 19-latka wraz z przyjaciółką i jej przyjacielem zastrzelili starsze małżeństwo. Rodziców 19-latki. Mężczyzna dostarczył kobietom broń. Morderczyni przyznała się do zabójstwa, ale przy okazji zaczęła sypać. Przekazała inne, być może interesujące informacje, być może mające związek ze sprawą spod narożnika, ale o tym zaraz. Na razie zostańmy przy tym, że w mediach w związku z tamtym zabójstwem pojawiły się spekulacje. W mieszkaniu mężczyzny, który dostarczył kobietom broń, znaleziono aparat fotograficzny Zenit TTL. Ten należący do zastrzelonej pod narożnikiem Anny. Podobno ujawniono tam również zdjęcia zamordowanych. Zdjęcia, które mógł zrobić tylko morderca, bo policja ich nigdy nie widziała. Na miejscu mieli pojawić się policjanci z policyjnego Archiwum X, prowadzącego sprawę zabójstwa spod narożnika od 2009 roku. W doniesieniach mediów mówiło się też, że podejrzewany mężczyzna odpowiadał rysopisowi tajemniczego blondyna z portretu pamięciowego, z którym zamordowani mieli w 1997 roku być widziani w pobliżu hotelu Trapper. Miał pochodzić z tamtego rejonu i miał mieć cechy charakterystyczne dla wizerunku poszukiwanego wtedy blondyna. Media twierdziły, że przyznał się do zabójstwa pod narożnikiem sprzed ćwierci wieku. Śledczy jakiś czas później zdementowali wszystkie te doniesienia. Ale w zeznaniach oskarżonej o zabójstwo rodziców w Skudowie-Zdroju 19-latki pojawiły się jeszcze inne interesujące wątki. Według niej w Trzebieszowicach na posesji hodowcy marihuany Marka P., gdzie znaleziono cały arsenał, nie znaleziono jednak jego całej kolekcji, bo część tego jego składu, w tym rzekomo tę broń, z których zastrzelono Annę i Roberta, zatrzymany miał zdołać ukryć u znajomych tuż przed aresztowaniem. Kobieta wskazała tego człowieka jako sprawcę zabójstwa pod narożnikiem, a informacje o tym miała rzekomo pozyskać w zaufaniu od jego byłej żony. Wskazała również na wieloletnią znajomość pomiędzy nim a mężczyzną, który dostarczył jej broń, z której zabiła rodziców, czyli mówimy o rzekomym, tajemniczym blondynie z portretu. Te doniesienia rzeczywiście składają się w pewien kolejny logiczny ciąg poszlak. Nie wiadomo, ile w nich jest dziennikarstwa, a ile faktów.
Zatrzymany w Trzebieszowicach hodowca marihuany, miłośnik militariów z II wojny światowej, przecież znał się od lat z rzekomym blondynem spod hotelu Trapper. Obaj interesowali się bronią, pochodzili z tamtych rejonów, znali góry. Bezpośrednio po zabójstwie w 1997 roku podobno obaj na kilka lat wyjechali z tamtych terenów. Dlaczego? Człowiek z Trzebiszowic miał arsenał. Jak pozyskał tak wiele broni? Ze skrytek? Nie wiemy. Tak samo jak nie znamy odpowiedzi na wiele innych pytań w tamtej makabrycznej sprawie. Jednak wiemy, że jesienią 2022 roku policjanci z Wydziału Spraw Niewykrytych, czyli wspomnianego wcześniej Policyjnego Archiwum X przy KWP w Krakowie, dokonali przeszukania w mieszkaniu Janusza Bartkiewicza. I w mieszkaniu byłego śledczego zabezpieczyli wszystkie materiały mogące ich zdaniem mieć związek ze sprawą zabójstwa spod narożnika. Kalendarze, notesy, komputery, telefony, a nawet pendrive'y. Od emerytowanego policjanta zostały pobrane odciski palców oraz wymaz w celu identyfikacji DNA. Morderca do dziś nie został złapany. W ubiegłym roku aparat fotograficzny o numerach identycznych z faktycznymi numerami aparatu zastrzelonej pod narożnikiem Anny został namierzony przez pewnego internautę, człowieka, który pomagał panu Bartkiewiczowi w prywatnym śledztwie, był czytelnikiem jego bloga. Okazało się, że ktoś chce sprzedać ten aparat na OLX. Przyjaciel Bartkiewicza zwrócił się do sprzedającego z prośbą o dokładniejsze zdjęcia. Sprzedawca obiecał, że je wyśle, ale z obietnicy się nie wywiązał. Zamiast tego szybko usunął ogłoszenie i przekazał, że sprawa jest już nieaktualna. Aparat miał zostać rzekomo sprzedany. Jego sprzedawca był mieszkańcem Łodzi. Zrzuty ekranu tego ogłoszenia i numer telefonu sprzedawcy aparatu trafiły do pana Bartkiewicza, a od niego do policjantów. I nie wiadomo, jak i czy zostały wykorzystane. Pewne jest, że wciąż nie znamy tożsamości sprawców śmierci Anny i Roberta. A jednak prokuratura krajowa przejęła całe to śledztwo. Całe, to znaczy połączyła 3 sprawy. Zabójstwa 2 studentów w Górach Stołowych pod narożnikiem w 1997 roku, zbrodni 19-latki na swoich rodzicach w Kudowie oraz znalezionego u hodowcy marihuany z Trzebiszowic pistoletu z czasów II wojny światowej z całym arsenałem. Byłem na szczycie narożnik. Widziałem wmurowaną w skałę tablicę, jaką ufundowały władze Akademii Rolniczej we Wrocławiu, aby upamiętnić zamordowanych studentów. Rozmawiałem z ludźmi, którzy widzieli te ciała. W dniu, kiedy ojciec Roberta odwiózł syna i jego narzeczoną z Międzylesia do Różanki, miałem 18 lat. Wędrowałem w tamtym czasie na szlaku kilkanaście kilometrów na wschód od tamtego miejsca. Pochodzę z okolic ziemi kłodzkiej. Tak samo jak Anna i Robert, kochałem tamte góry. Spędzałem w tamtym czasie wakacje na szlakach. 2 dekady później napisałem książkę inspirowaną tamtymi wydarzeniami. Wiele scen z tej książki, miejsc, wydarzeń, bohaterów wprost odnosi się do rzeczywistości, do faktów, jakie tutaj przed chwilą wam przedstawiłem. Możliwe, że nie wszystkie przekazałem precyzyjnie. W wielu przypadkach bowiem opierałem się także na doniesieniach medialnych, a z rozmów z panem Bartkiewiczem wiem, że mediom wielokrotnie przekazywano nieścisłe lub nieprawdziwe informacje w sposób kontrolowany, po to, żeby mordercy, którzy z pewnością śledzili to, co trafia do mediów, nie wiedzieli o postępach w śledztwie. Wenus umiera to jednak tylko książka. Znajdziecie w niej wiele podobieństw do tego, co naprawdę wydarzyło się w tamtych górach latem 1997 roku.
Szkoda tylko, że to wszystko niestety się wydarzyło naprawdę. Byli młodzi, wrażliwi, pełni radości życia. Zginęli na szlaku w górach, które tak ukochali. Zapraszam do subskrybowania, komentowania. Może spotkamy się znowu.